Bogota. Miasto, w którym rozpoczynam swoją południowoamerykańską przygodę. Miasto, w którym chcę Wam pokazać miejsca, do których nikomu nie udało się do tej pory wejść z kamerą. Miasto, w którym pokażę Wam dwie strony medalu. Jasną, pocztówkową Bogotę oraz ciemną, niebezpieczną i niedostępną dla statystycznego Kowalskiego. To stolica kraju próbującego od lat zerwać ze stereotypowym postrzeganiem wskutek wydarzeń lat 90. i wieloletnich wojen karteli narkotykowych. To największe miasto Kolumbii i największa zagadka do rozwiązania. Hola amigos de Polonia! Witamy w pierwszym dniu z Bogoty. Plan tego dnia jest bardzo ambitny, więc zostańcie ze mną. Będzie bardzo ciekawie, już to mogę powiedzieć. A jeżeli widzicie ten materiał, to znaczy, że się udało. A jest duże ryzyko, że się nie uda. Spotkałem się z moim ziomkiem z Niemiec, Marcinem. Mój przyjaciel od dawna. Najczęściej spotykamy się gdzieś na drugim końcu świata, a mieszkamy 1000 km od siebie. Zjedliśmy śniadanie na street foodzie, którego pewnie przebitki teraz widzicie. A plan jest bardzo ambitny. Zamierzamy odwiedzić parę zupełnie nieturystycznych miejsc, dosyć niebezpiecznych. W drodze do tych miejsc oczywiście będziemy przechodzić przez bardziej uczęszczane szlaki. Postaram Wam się opowiedzieć trochę, jak tutaj ludzie żyją, pokazać ulice Bogoty tak naprawdę. Ten kanał nie jest od zwiedzania kościołów, muzeów, bardziej pokazywania, jak żyją ludzie, jak imprezują, jak żyją, jak pracują, co ich motywuje i jaka jest tutaj sytuacja tak naprawdę w Ameryce Południowej i w Kolumbii. Kraju, który mocno stereotypowo jest postrzegany przez pryzmą serialu Narcos i Pablo Escobara i tego wszystkiego, co się dzieje. I później w kolejnych odcinkach będziemy bardzo mocno do tego nawiązywać, a nawet zamierzam jeden odcinek zrobić z Medellin, poświęcony typowo śladom Pablo Escobara. To będzie dosyć ciekawe, bo do pewnych miejsc bardzo trudno jest się dostać. A więc zapraszam, oglądajcie koniecznie do końca i tak jak mówię, jeżeli widzicie ten materiał, to znaczy, że się udało i na pewno warto oglądać do końca, bo plan jest taki, żeby te najbardziej niebezpieczne miejsca, najbardziej ryzykowne pokazać na samym końcu, jak tam już nam uda się dojść, więc trzymajcie kciuki. Teleportowaliśmy się Uberem pod największą górę w Bogocie, tak żeby pokazać Wam to miasto z góry, bo naprawdę jest ogromne i niesamowite. Tutaj wygląda, jakbym miał całą kolejkę, ale tak naprawdę Marcin czeka tam z przodu. Można się na tą górę dostać, góra się nazywa Montserrat. Można się na górę dostać 3 sposobami. Na piechotę, co by nas w tym momencie chyba zabiło po wczorajszym wieczorze, kolejką linową i kolejką wagonikową. Nie wiem, czym one się różnią. Tutaj mamy jedną kolejkę do wszystkich kas, więc pewnie dowiemy się na samym początku. A kolejka wygląda... Z kolejki w zasadzie są 2. Tak. A jedziemy tam. Dobra, weszliśmy do środka. Są 2 typy kolejki. Marcin nie wie, na jaki kupił bilet, ale no, będziemy eksperymentować. Nie? Wszystkie drogi prowadzą na górę. Wszystkie drogi prowadzą na górę. Dobra, godzinę później udało się. Ruszamy. Sorry. Lej do ręki, lej do ręki. Niestety w tym tłumie sobie wiele nie popatrzymy, więc nadrobimy na górze. Dojechaliśmy. Sytuacja wygląda następująco. Jest pięknie. Widok 8-milionowego miasta z samej góry. Zobaczcie na to. Nie widać, gdzie jest koniec tego miasta w ogóle. W Bogocie mieszka w ogóle 8 milionów ludzi i miasto to jest nazywane lodówką Kolumbii. Lodówką Kolumbii, ponieważ jest najwyżej położonym miastem, dużym miastem w Kolumbii. Średnia wysokość nad poziomem morza to 2800. My w tym momencie jesteśmy na 3200 i powiem Wam, że i tak czuć to, bo ciężko się dosyć oddycha, a wchodzenie po schodach jest mordęgą. Punkt sesyjny do zdjęć. O nie, tam jest lepszy punkt sesyjny, widzę. Instagram powinien mieć tutaj swoje logo. No i mamy obiecany kościół. Jedyny, który będzie dzisiaj. 10 sekund i poczekaj. No pamiętajcie, że Kolumbia to bardzo katolicki kraj, więc te kościoły mocno się nie różnią od naszych. Teraz doświadczmy trochę Turcji w Kolumbii. Nie. Asortyment nie jest turecki. Takie te sweterki. Asortyment południowoamerykański. Następne takie te korzuszki. Z kokosu zrobione. Z kokosa. Z kokosu do picia, no. Niezłe. Tak. Spróbujmy czegoś tradycyjnego kolumbijskiego. ¿Qué es esto? Eso es la gaseosa original de acá. ¿Esta? ¿Es La colombiana. con alcohol?
No, es como una soda. ¿Tu limonada? ¿Tienes, Esta sí trae un poquito ¿tienes de- algo específico de Colombia con alcohol? ¿Con alcohol? Sí. Te ofrezco, mira, te ofrezco el cóctel de coca. Gracias. Eso es el cóctel de coca trae un poquito de licor. ¿Cóctel de coca? Sí, de Ok, hoja de coca. sí. ¿De eso? ¿Chcesz próbować? Sí, con Nie, la hoja. sí. Dos, por Dos, favor. dos cócteles. No i namówiłaś. Mnie długo namawiać nie trzeba. Co my tu mamy? Koktajl de coca. Co robiłem? Para probar. ¿En este? Sí, sí. ¿Una basada Coca. o un poquitico? ¿Un poquito así? Sí, un poquito para probar. Sí, sí, sí. perfekt. Este Próbujemy coca wszystkiego. también. Pero este es ron. Trae ¿Ron? hojas ¿Ron de con coca? Hojas de coca. A, okej. A. Nie, Por Czyli- si desea tomarle foto. No niestety tam to można, ten rum z liśćmi koki można wziąć tylko na butelki, a jak walniemy tą buteleczkę, to dobra, dusznie. daleko nie zajdziemy. Słodkie takie, To jest to. Sprawdzimy potem, co to jest dokładnie. To jest jakaś z ryżu nalewka mówiła. nalewka z ryżu, tak? Okej. Z brudnego ryżu, ten co nie wie. Słodkie. Słodkie, bardzo słodkie. A to smakuje Zapomniałem, jak jest słodkie po hiszpańsku. Dulce, muy dulce. Sí? Dulce. Przypomniałem sobie. kokonasa, ekstrakt. Na zdrowie. Ale jest To też jest słodkie. Słodkie, no. Tak trzeba podróżować, trzeba wszystkiego próbować. Zostaliśmy namówieni na jednak jeszcze na coś. Jeszcze na jednego shota z koką. Zjeść mi koki, żeby nie było, że nas zbanują. ¿Puedo? No. Valinde? Aguardiente de coca. Aguardiente es el nombre de alcohol, tipo de alcohol? Sí. Ah, ok. Coca. ¿Es fuerte? Sí, ¿Fuerte? sí. Pues parece que sí. ¿No? Es de los más fuertes que tenemos. Naraz? Naraz idziemy? Dobra. Hola. Hola, o mamy gości. ¿Quieres agua? Hola, Where are you from? de Polonia. ¿Y tú? Ah, Venezuela. Venezuela. ¿Hablan español? Básico, básico. Fuerte. Es verdad, no es cierto. ¿Qué van a tomar? Dos aguas. Me gusta, Dos agüitas de allá de la nevera. me gusta gente de Venezuela. ¿Ah, ¿Sí? sí? ¿La conoces? Sí, porque... I don't know how to say it in English, en español. Porque los tiempos difíciles hacen muy fuerte personas, ¿sí? Esto, al mismo fue en Polonia, like 20 años Pero antes. ustedes ¿sí? por lo menos ya no tienen eso de régimen. Gracias. Se Sí. liberaron. Jacob. And your name? Daniela, nice to meet you. Hello, say hello. Daniela. James Bond. El de yuca trae arroz. Właśnie to, co piliśmy teraz, co było takie mocne, to jest to. ¿Qué hablas ahí? Dime. Que le muestre. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Hablo en polaco. No. Polaco es muy difícil lengua para aprender. ¿Y español también? Mój. Polski język jest najtrudniejszy na świecie. Saludos desde Saludos. Bogotá, Venezuela. Hiszpański jest językiem, pierwszym językiem na świecie, którym łatwiej jest mi mówić po 2 miesiącach nauki, niż słuchać. Oni mówią tak szybko, tak jakbyś, wyobraźcie sobie, że uczycie się angielskiego i zaczynacie, i dobrze już gadacie po angielsku, i zaczynacie słuchać Eminema, nie? To tak mniej więcej wygląda słuchanie ludzi mówiących po hiszpańsku. Dobra, bo my tu się napinamy po hiszpańsku, a okazało się, że pani jest z Waszyngtonu. So you live in Washington? Yes, I live in Washington. Yeah, your English is amazing. Oh, thank you. And your? Venezuela. Po paru poszeczkach napoju zjeść koki i zobaczmy, co tu jest głębiej. Ciekawie to wygląda. Tu jest tak trochę już bardziej dziko. O, typowy jakieś seafoody. Hola. O, tutaj można zjeść wszystko. I empanadas. Słynne empanadas. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Amigo. Amigo. All family. No es.
W Kolumbii wszędzie gra muzyka. Wszędzie gra muzyka, a ludzie nawet w knajpach potrafią spontanicznie wstawać podczas obiadu i tańczyć. Najpopularniejszym rodzajem muzyki jest oczywiście reggaeton. Pewnie część z Was zna takich artystów jak Maluma. Wiele polskich dziewczyn jest w nim zakochanych. Niestety mam dla Was złą wiadomość. Jest gejem. Olis. Olis. Olis, coño. Coño. Coño es... Coño... pero coño está también pussy, ¿sí? ¿O no? ¿Coña? ¿Coña es a pussy? Sí. Okay. Konia jest pussy? Konia. 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 In Poland zwalić konia. Ta nauka hiszpańskiego przyszła od konio. Ej, ¿qué significa coño? Only guys tell. Do it. Only guys, no? ¿Qué significa coño? Coño es como... Come on. What the fuck? Czyli konio znaczy co do cholery, nie? Coś takiego. No i od słowa do słowa wyszło, że jest zwalić konia. Przez turecki bazar dochodzimy do jakiegoś punktu widokowego tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. A tak są dostarczane towary na górę. Yeah, now! Cyk! Now, yeah! Okej, kolejny punkt na Instagrama. Pozycja numer 3. Jest. Ahora yo. Y 3. Zeszliśmy z tej wielkiej góry. Idziemy do dzielnicy La Candelaria, która jest słynna z artystycznego graffiti. Potem do centrum, a potem do dzielnicy karteli, prostytucji i handlu narkotykami. W drodze do najbardziej niebezpiecznych dzielnic jednak można zobaczyć w Bogocie coś takiego. To jest jakaś dzielnica studencka, bo bardzo dużo tutaj młodych ludzi jest. No i wygląda to bardzo ładnie. Po udzieleniu spontanicznego wywiadu do lokalnej studenckiej gazetki udajemy się w głąb dzielnicy La Candelaria. Jest to historyczne centrum Bogoty, położone w samym centrum miasta o architekturze kolonialnej, które śmiało można by określić kolumbijskim odpowiednikiem europejskich starówek. To najstarsza dzielnica miasta, którego początki sięgają 1538 roku. Spacer wąskimi, brukowanymi uliczkami pozwala poczuć atmosferę kolonialnej przeszłości, obserwować kolorowe fasady budynków, murale i drewniane balkony. Careful, bro, I got robbed yesterday. Thank you. Oczywiście wszędzie ostrzegałem, że jest niebezpiecznie i wyrywają kamery. A oni nawet nie wiedzą, do jakiej dzielnicy idziemy. Nie zdają sobie nawet sprawy z tego. John Cena. Oye, Merida, dale, grábalo con la GoPro. Tremendo flow, tenés voz. Where are you from? Polonia. Polonia. I am from Colombia. I'm Polonia, from Bogotá DC. Welcome Bogotá DC. You are the boss, my friend. You are the king. Hey, you look, it's amazing, and so many people in Colombia for this crazy. Hey, yo, Polonia, yo, Freestylers? Yeah, freestyle. Yeah. Listen to me. Hey, my talent in Broski. You, my friend, you the string. I'm Podolski. He's Podolski. Hey, you my Salud. friend, welcome Bogotá DC. Salud. Chill, I like you beer. No picante, sal. ¿Cómo se llama? Papa. Papa? Like father? No, what's this? Sin sal. Okay, sorry, okay. Co, chipsy? Con el de 20 te damos vuelta. A piel. Jakoś pani coś tutaj robi dziwnego, a ludzie siedzą i oglądają. Skarpetki suszy. O co dochodzi? Okazało się, że to nie są chipsy, tylko to są chipsy z banana. Ale to nie ma smaku. Dlaczego ty mówisz, że to jest... Co?
Co, nie ma smaku? To nie ma smaku. To smakuje jak chipsy normalne. Smakuje trochę jak skorpion, którego jadłem w Wietnamie, który smakował dosłownie jak jakiś zwęglony chrupek. No ale jak zobaczyłem w menu skorpiona, tuż obok krokodyla w Wietnamie, no to jakby nie spróbował. Dobra, dotarliśmy w najbardziej możliwie turystyczne miejsce w całej Bogocie, nazywane Plaza Bolivar, czyli od wielkiego wyzwoliciela Ameryki Południowej od najeźdźców z Hiszpanii, kolonialistów. No jest, kurde, tłum turystów i sprzedają normalnie wszystko, co się da. Zobaczcie, no, można... Salut. Sprawdźmy jak to smakuje. Poprosiłem mocne. Tak. Słodkie i mocne, czuć miód. No nawet najstarsi górale w Zakopanem by się nie powstydzili. To jest bazylika, która została oryginalnie zbudowana z błota. No i dobra, dotarliśmy na główną ulicę Bogoty. Główny deptak Bogoty w zasadzie, który nie ma nazwy, tak jak większość ulic w Bogocie, bo one mają tylko numery poprzeczne i pionowe, jak w Stanach. I tak jak mówiłem, w zasadzie można tu kupić wszystko. Na przykład wypchane myszy. Nazywana jest ryneczkiem rzeczy używanych. Jest tutaj dosłownie wszystko, na przykład srebrny Bon Jovi. Generalnie tutaj jest też tak, że Bogota jest nazywana... Generalnie jest tak, że Bogota jest nazywana światową stolicą roweru. Nie wiem, kto to wymyślił, chyba ktoś nie był w Amsterdamie, ale nawet na głównym deptaku jest droga rowerowa, którą chodzą ludzie i jeżdżą hulajnogi. Ale generalnie przyjmuje się, statystyki mówią, że ponad 50% gospodarstw domowych w Bogocie ma jeden lub więcej rowerów. Więc może statystycznie jest to światowa stolica rowerów, bo w Bogocie mieszka 8 milionów ludzi, nie? A w Amsterdamie na pewno mniej. Nie, to jest ta trzcina cukrowa, wiesz? Jest napój z tego jak w Azji. Aha, napój z trzciny cukrowej, tak? Bardzo słodki. Energia natural. O, jest silnik i wyciskarka do soku. Nie? No i dalej mamy rzeczy używane wszędzie. O. Jest do kupienia wszystko. O. A jakbyście chcieli stare Lamborghini, też jest. Niektóre stoiska są mocno wyspecjalizowane, na przykład ten ma tylko kapkę, nie? A ten ma tylko stare buty. Turniej go, zobaczcie. Od razu ile widzów jest. Zboczyliśmy ze szlaku. Od razu widać dużo więcej bezdomnych, dużo więcej zakazanych mord. Już 2 osoby powiedziały, żeby schować kamerę, bo w tym kierunku, w którym idziemy, można ją łatwo stracić, nie? Sorry, ¿dónde está Santa Fe? ¿El barrio? Sí, barrio Santa Fe. Uy, muy peligroso. Sí, lo sé, es peligroso, pero me gusta peligroso. ¿Dónde? ¿Ahí? No, más hacia abajo. ¿Sí ve el segundo semáforo? ¿Segundo? Sí. Donde sí, pasan los Transmilenios. Sí. Eso, hacia abajo. Nosotros Hacia vamos hacia abajo allá. y hacia, ¿Derecho? hacia abajo y hacia allá. Okej, gracias. Od razu czuć, kurde, jak śmierdzi tu, nie? Uryną.
Zanurzając się coraz głębiej w niebezpieczne rejony Bogoty, dochodzimy do Barrio Santa Fe. Miejsca, w którym powietrze gęstnieje od zapachu uryny, a atmosfera zaczyna przypominać tą widzianą do tej pory jedynie na filmach. Nie dajcie się zwieść naszemu poczuciu humoru. Osobiście staram się go nie tracić nawet w najbardziej stresujących momentach, a miejsce to odciska na nas mocne piętno, gdyż wszechobecny widok narkotyków, biedy i handlu żywym towarem nie jest czymś, czego doświadczamy na co dzień, nawet w najgorszych zakamarkach polskich ulic. Dzielnica ta to centrum tej drobnej, ale i tej zorganizowanej przestępczości. Ulicami rządzą lokalne gangi, a prostytutki z Kolumbii, Wenezueli i czasami mniejszych krajów ościennych sprzedają swoje ciało czasami za mniej niż 30 zł. Widać gangsterzy, które kurwa szukają. Nie boję się tak. Nie boję się tak. Gibasz się jak pierdolony Rezus. Okay. No. You de Venezuela? Polonia, Polonia. No. Gracias, gracias. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Ja pierdolę, jak on ma dupę, ty. No tak, no. Widzę. To są panowie. No, w nocy musi być tu ciekawie, nie? W nocy tu się tylko podjeżdża taksówką, otwiera szybkę i robi zakupy. Coś dobija targu. Targują się. Ta wygląda z daleka, jakby była nago, nie? Boże, ale rozmiar. Słyszałem, że w samolocie wybuchałem, jak są za duże. Tutaj rzeczywiście jak z filmu, nie? Nic tylko kurwa ściekawka do żyły i kurwa na ulicy, nie? Dobra, piwko. Sí, sorry. Coca no, gracias. A tam jest Jezus, którego widzieliśmy. Nie wiem co to jest. No jest. To jest druga górka, nie? Tam jest jedna, tam druga. No i oczywiście standard w takich dzielnicach, w każdym mieście, w każdym mieście w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy nie da się zamówić Ubera na powrót, nie? Można do niej przyjechać Uberem, ale nigdy stąd nie wrócisz, bo większość z nich po prostu odrzuca, nie? Widzi, dokąd ma pojechać i odrzucają kursy. Wcale im się nie dziwię, no ale okej, musimy pójść troszeczkę bardziej w kierunku cywilizacji i tam próbować coś złapać. Ride requested. I tak szuka od 5 minut. Nie? A jest, znalazł. Eureka. Udało się złapać taksi. Jedziemy. O. Ale nawet taksówkarz ma coś takiego w tym. Zobaczcie, broń. Powiedział, że to na wariatów. Broń. Si? For crazy people, para loco. Porque no falta el loco por ahí. Tocarle la cabeza. Czyli wali po łbie, jak ktoś mu podpadnie, nie? Oczywiście to żar, bo to jest za długie do walenia po łbie. O, to są te rejony, po których chodziliśmy na piechotę. ¿Qué barrio es el más peligroso en Bogotá? ¿Esto?
la parte del centro. ¿Sí? Acá ¿Aquí? sí, Ok. este pedacito acá es Sí, complicado. se llama Santa Fe, ¿sí? Santa Fe. Por- Hay muchachas. ¿Cómo es? ¿Sud? ¿En sud? ¿Sur? El sur, No, no. no mucho, es So. más peligroso acá. Sí, acá jest más peligroso. Sí, claro. okej. Czyli byliśmy jednak w najbardziej niebezpiecznym rejonie, nie ma bardziej niebezpiecznego. O, jest siłownia. I tym miłym akcentem możemy skończyć zwiedzanie tej dzielnicy. Wracamy do trochę lepszej. Prysznic. I idziemy na imprezę spalić to miasto.